Hej, zapraszam Cię dzisiaj na odcinek edukacyjny z serii Uncut. Pokażę Ci dzisiaj, w jaki sposób tuszować rzęsy, aby uzyskać efekt dosłownie sztucznych rzęs. Uncut to seria, w której pokazuję daną technikę bez żadnych cięć, więc zobaczycie faktycznie od samego początku do końca, w jaki sposób tuszuję te rzęsy, że one dają taki efekt, jaki dają, bez, wiecie, montażu, skracania filmu i tak dalej, więc może on być troszeczkę monotonny i troszeczkę nudny, ale mam nadzieję, że będzie przydatny dla osób, które borykają się z problemem rzadkich, króciutkich rzęs. Z mojego zawodowego doświadczenia wiem, że wiele kobiet ma krótkie, rzadkie rzęsy do tego stopnia, że uznaję, że w ogóle bez sensu jest je malować, że robią makijaż cieniami, ale nie malują rzęs, a gdy przychodzą do mnie i ja tuszuję je tą moją autorską techniką, to okazuje się, że jednak te rzęsy są, że one są widoczne i wcale nie są aż takie złe, więc mam nadzieję, że być może ta technika spodoba się również Wam i może Wy odkryjecie coś fajnego i po prostu pomożecie swoim rzęsom, żeby wyglądały naprawdę, naprawdę zjawiskowo, także zapraszam serdecznie do oglądania. Pomaluję dzisiaj z Wami jedno oko, abyśmy zobaczyli różnicę na jednym i na drugim, jaki efekt uzyskujemy tą techniką, i będę używała maskary Lancome Hypnose. Mam jeszcze otwartą Maybelline Sky High, ale ona jest brązowa, a chciałabym jednak, żeby ten efekt był dobrze widoczny w kamerze, więc użyjemy sobie dzisiaj tej z Lancome. Także słowem wstępu zacznijmy sobie od tego, że ja bardzo lubię, kiedy rzęsy są puszyste i gęste. Bardzo nie lubię efektu takich posklejanych rzęsek, kiedy one są na jednej długości, jakby takiej samej grubości, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Takie typowe pajęcze nóżki. Bardzo tego nie lubię. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać efekt takiej objętości, takich widocznych rzęs, no to musimy je troszeczkę posklejać, no nie? Nikt nie lubi tego sklejania, ale jednak dzięki temu sklejaniu mamy efekt puszystych rzęs. Więc co zrobić, żeby to było ładne, żeby to dobrze wyglądało? No właśnie, i moim zdaniem najfajniej to wygląda, kiedy podstawa jest gęsta, a końcówki są cieniutkie. Tak jak naturalnie wyglądają pod mikroskopem nasze włosy, czyli tam, gdzie jest cebulka, jest szerszy ten włos, a ku końcowi się zwęża. I taki efekt też chcę uzyskać na moich rzęsach, żeby właśnie ten efekt był bardziej naturalny, dawał efekt takich puszystych rzęs, troszeczkę imitujących właśnie sztuczne. Więc zacznijmy. Dzisiaj bez żadnej zalotki, bez niczego takiego, żebyście zobaczyli tylko i wyłącznie, jaki efekt uzyskamy tuszem do rzęs. Także delikatnie sobie go obcieram. Oczywiście tutaj też tusz ma duże znaczenie. Ja preferuję pogrubiające tusze, ale tą technikę stosuję również na wydłużających i też daje spoko efekt. Na pewno te bardziej gęste dadzą nam większą objętość niż takie rzadkie i żelowe. Natomiast to już musi być kwestia Wasza ulubiona, po prostu maskara i tyle. Ja zauważyłam też, że wiele kobiet stosuje te wydłużające, bo mają króciutkie rzęsy, ale te wydłużające przy rzadkich rzęsach dają właśnie bardzo taki mizerny efekt, jakby te rzęsy prawie w ogóle nie były wytuszowane. Więc polecam sobie kiedyś może spróbować też pogrubiającej, bo może ona odmieni Wasze rzęsy. No i kwestia też szczoteczki. Już ledwo zaczęliśmy, a już gadam i gadam, ale tak jak powiedziałam, to będzie trochę nudny odcinek, będzie dużo gadania, pokazywania, monotonia, także bądźcie przygotowani na to. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, pokazywałam Wam w odcinku z Dorotą, że szczoteczka też ma znaczenie, w szczególności przy rzęsach krótkich i dosyć rzadkich, tak? Tam wybierajmy te maskary, które mają krótkie włoski. Najlepiej, żeby to były silikonowe. Natomiast przy takich normalnych czy dłuższych rzęsach takie, jakie chcecie. Chodzi o to, że te takie wielkie szczoteczki czasami ledwo tutaj trafiamy po prostu tą szczoteczką w nasze rzęsy. Ok, zaczynamy. Więc, tak jak pokazywałam Wam właśnie w odcinku z Dorotą, ja zawsze koncentruję się początkowo na podstawie rzęs. I ja wkładam tą maskarę w taki sposób, że ona wręcz jakby delikatnie kłuje mnie w skórę między rzęsami, jeśli wiecie, o co mi chodzi. I wiem, że jest wtedy większe ryzyko ubrudzenia się,
ale no ten efekt jest po prostu tego wart. Szczególnie jeżeli robimy jakieś wyraziste oko, jakieś smoky eye, albo po prostu, wiecie, przyciemniamy kącik. Ja dzisiaj mam bardzo jasny cień, bo chcę, żebyście widzieli dobrze rezultat. Natomiast przy intensywnym makijażu oka, no jak te rzęsy są takie rzadziutkie i jeszcze z pomiędzy rzęs prześwituje skóra, no to jest ten makijaż taki trochę niespójny, niekompletny. Wiecie, o co chodzi. Więc ja, jak widzicie, wkładam sobie tą maskarę, robię lekkiego zygzaka i odpuszczam. Nie tuszuję ich maksymalnie po całej długości. Oczywiście tutaj długość też się delikatnie łapie, ale na razie koncentrujemy się na podstawie. Czyli chcę, żeby była gęsta i wręcz, zobaczcie, uzyskuję efekt takiego tight liningu, czyli tak jakbym pokrywała górną linię rzęs albo linię wodną po prostu jakąś czarną kredką. I to jest fantastyczne właśnie, jeżeli macie rzadkie rzęsy, jeżeli macie cieniutkie, króciutkie i nie macie tego efektu. Tutaj tak naprawdę możemy uzyskać efekt kredki i tuszu, używając tylko tuszu. Więc lecimy sobie dalej. I zobaczcie, ile razy ja robię tą czynność. W sensie, nie chodzi o to, żeby to liczyć, ale czasami jak patrzę, jak niektórzy malują rzęsy, to mam wrażenie, że przelatują 5 razy maskarą i uważają, że to jest pierwsza warstwa zrobiona. Nie, to jest za mało. Trzeba trochę więcej tego nałożyć, żeby był efekt. Tutaj mam jakiegoś takiego malutkiego glutka, więc sobie go ściągam. No i co tutaj? O. Nakładam sobie i normalnie w tym momencie prawdopodobnie bym skończyła i przeszła do drugiego oka, ale że robię tylko jedno oko, no to tutaj sobie czekam po prostu aż podeschnie, układam sobie ładnie te rzęskie, też zwracam uwagę na to, żeby układały się ładnie, żeby nie szły, nie wiem, w tą stronę za bardzo czy w tą, tylko żeby były takie jak wachlarzyk trochę. Oczywiście każdą maskarą też uzyskacie inny efekt. To też warto pamiętać, że przy jednej maskarze ten efekt wyjdzie bardziej intensywny, a przy innej mniej. Teraz tuszuję sobie dolne i tutaj też robię taki lekki zygzak, żeby łatwiej było mi dojść tutaj do podstawy, ale jednocześnie nie brudzić jej. Ale kwestia dolnych rzęs to już jest taka bardzo, bardzo indywidualna. Troszkę się jeszcze przesunę z lusterkiem, żebyście widzieli. Tu mam dobrze obtartą tą szczoteczkę, więc też nie brudzę sobie jakoś mocno tych rzęs, więc pewnie druga warstwa też wjedzie. Ok. Moczę sobie jeszcze raz maskarę w tuszu. Wycieram, wiecie, tą dupeczkę, bo ona zawsze potrafi zrobić niespodziankę, szczególnie jak gdzieś tam się tuszuje tutaj blisko, to tutaj gdzieś tam na nosie można sobie niestety troszkę popsuć efekt. No i przechodzę do drugiej warstwy. I tutaj przy drugiej warstwie już staram się pokryć całe rzęsy. I ta metoda daje mi właśnie ten efekt takiej puszystości, czyli tej gęstszej bazy i cieńszych końcówek. Tak jak naturalnie nasze rzęsy, włosy ogólnie wyglądają, nie? I robię zygzaka i pociągam do góry. Jeżeli macie bardzo krótkie rzęsy, to też warto je od góry wytuszować. Natomiast to właśnie może nam dać troszeczkę efekt takich pozlepianych, chciałam powiedzieć paznokci, o matko. Tak to jest, jak się wie, że jest bez cięć, to po prostu do głowy przychodzą jakieś dziwne rzeczy. Więc tuszuję sobie po całej długości już. Ja często przy trzeciej warstwie jeszcze sobie wracam do tej bazy, ale to za chwilę. Nie wyprzedzajmy faktów. Także jak widzicie, tuszuję sobie cały czas, lecę do góry. Ta maskara akurat ma taką tendencję trochę do sklejania, jeżeli nakładamy jej bardzo dużo. Więc mówię, to bardzo indywidualna kwestia, jakiej maskary używamy. Jeżeli widzicie podczas tuszowania, że gdzieś pojawiła się grudka, to po prostu od razu ją ściągnijcie, bo potem będzie jeszcze gorzej i jeszcze gorzej, jak będziemy dokładać tuszu.
No i zobaczcie, że już ten efekt jest naprawdę fajny, a to jeszcze nie koniec, bo jeszcze można wycisnąć więcej, więc tuszuję sobie dolne rzęsy. Robimy sobie taką chwilkę przerwy, żeby to faktycznie podeschło, bo jeszcze czuję, że ten tusz jest wilgotny. A tutaj lubię, kiedy jednak troszeczkę podsycha, bo jak będę dokładała tuszu cały czas na taką mokrą maskarę, no to właśnie ona będzie mi te rzęsy sklejać. A jak one się tak już ułożą i lekko wyschną w taki sposób, to łatwiej jest też później budować tą ewentualną objętość czy długość. Także normalnie, gdybym tuszowała drugie oko, to w tym czasie by to sobie spokojnie podeschło, więc Wy w domu bez obaw, nie musicie na nic czekać, tylko po prostu tuszujecie jedną warstwę, drugą warstwę i tak dalej. Jak sprawdzamy, czy tusz już jest wyschnięty, no albo po prostu dotykamy rzęs, albo lekko mrużymy oko i wtedy czujemy taką jakby wilgoć, jeszcze taki chłodek przy oku. U mnie jest już całkiem ok, może jeszcze minimalnie, nie jest całkowicie masło maślane, nie jest całkowicie sucha, ale to dobrze, ja nie czekam do całkowitego wyschnięcia, wtedy robią się takie sztywne, że czasami ciężko się nimi pracuje. Więc przechodzę sobie do trzeciej warstwy i to jest warstwa, kiedy już naprawdę chcę, żeby te rzęsy były takie zjawiskowe, takie, nie wiem, do jakiegoś smoky eye czy czegoś takiego. Często kończę na tym, no bo zobaczcie, że to jest już naprawdę bardzo ładny efekt, ale chcę dodać jeszcze takiego, wiecie, że ma być super, albo mam końcówkę maskary i chcę jeszcze jej dołożyć, bo ten efekt jest taki niewyraźny. To dokładam sobie jeszcze u podstawy i wtedy mam właśnie efekt takich mega puszystych rzęs i takich dających efekt wręcz sztucznych. Jeżeli zależy Wam na długości, to właśnie obejrzyjcie sobie u Dorki, jak osiągnęłam ten efekt. Ja sobie dotykałam jeszcze końcóweczek. Tutaj nie chcę tego robić, bo wiem, że przy tej maskarze mogę po prostu przesadzić i będzie po prostu taki, wiecie, efekt sobie taki byle jaki. Efekt pajęczych nóżek. To, że wybieram dzisiaj maskarę Lancôme, to jest całkowity przypadek, jakby nie przejmujcie się, że nie macie luksusowej maskary, bo ja tą technikę stosuję praktycznie zawsze, jak tuszuję swoje rzęsy. Ostatnio używam cały czas Maybelline Sky High i też bardzo fajnie się ta technika sprawdza. Na pewno daje trochę inny efekt niż przy tuszach pogrubiających, ale nie myślcie sobie, że tutaj specjalnie używam jakiejś luksusowej maskary, żeby taki efekt uzyskać, a tanioszkami z drogerii się nie da. Nie, jeżeli macie taki swój dobry, ulubiony, sprawdzony tusz, to śmiało po prostu używajcie tego. Ja mam akurat pootwierane kilka wręcz masker z Lancôme, więc chciałabym je pozużywać. Więc widzicie, znowu robię takiego lekkiego zygzaczka, nie za mocnego, żeby znowuż nie posklejać nam tych rzęs, bo ten zygzak będzie sprawiał, że nam się będą te włoski i się będą sklejały. Więc bardziej takim zygzaczkiem ostrożnym i puszczam. Czasami nawet tak, przyklepuję sobie jeszcze przy podstawie, szczególnie kiedy mam końcówkę maskary, już jest taka dosyć sucha i wtedy tak, wiecie, nie za dobrze mi się tuszuje, to tak jeszcze sobie właśnie cyk, 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 przyklejam i tak dalej. Tu mam ciutkę za grubą końcówkę, więc sobie ściągam po prostu baboczka. No i słuchajcie, takie ostatnie szlify. Czyli sobie gdzieś tam układam czasami te rzęski w jakimś tam kierunku, w jaki chcę. No i myślę, że efekt mamy skończony, gotowy, jak to się mówi, nieważne. Słuchajcie, skończyliśmy. Także może nie był wcale aż tak długi ten filmik, jakbym się mogła spodziewać. Ja na tuszowaniu spędzam całkiem sporo czasu. Jeżeli się bardzo spieszę gdzieś wyjść, to tak naprawdę wolę zrezygnować z tuszowania rzęs, bo żeby uzyskać taki efekt, jaki lubię, to ja lubię po prostu troszkę dłużej nad tym spędzić.
Także tak się prezentuje efekt przed i po. Tutaj wrzucę Wam jeszcze oczywiście przebitki, żebyście sobie zobaczyli, jak to się wszystko prezentuje. Także, no, od cały sekret. I tak, tutaj od spodu jest delikatnie ubrudzona powieka. Jakby ja uważam, że coś za coś. Jak chcę mieć taki ładny, naprawdę puszysty efekt, to warto jest trochę tą powiekę ubrudzić. Później można sobie ten tusz albo zeskrobać, jak wyschnie, szczoteczką, albo można wziąć sobie skośny pędzelek i rozetrzeć to, stwarzając efekt takiej delikatnej kreseczki po prostu zrobionej kredką. Albo możemy po prostu wrócić do naszych cieni, szczególnie jak mamy błyszczące, to błyszczące cienie zakryją całkowicie te wszystkie odbitki. Także słuchajcie, no tak jak mówię, coś za coś. Dajcie mi znać, czy znaliście tą technikę, w jaki sposób wytuszujecie rzęsy, no i jak wypróbujecie, no to koniecznie dajcie znać. Czy coś się zmieniło u Was, czy te rzęski wyglądają troszeczkę lepiej. Oczywiście, jak ktoś ma bardzo długie, gęste rzęsy, no to będzie miał burz. Moje rzęsy, może ja nie mam jakichś bardzo gęstych czy bardzo grubych, ale one są raczej ładne, nawet takie niewytuszowane są widoczne. Więc nie mam jakiegoś problemu z rzęsami, natomiast one nie są jakieś takie zjawiskowe, gdy się tak po prostu bardzo zwyczajnie wytuszuje. To, że Wy tak zawsze chwalicie te moje rzęsy, to jest wynik tej techniki, którą zawsze tutaj stosuję. Także koniecznie wypróbujcie, koniecznie i dajcie mi znać, jak się u Was sprawdziła. Kochani, jeżeli filmik Wam się podobał, to bardzo Was zachęcam do zostawiania łapek w górę, komentarza i subskrypcji tego kanału, abym wiedziała, że chcecie takie filmiki i potrzebujecie również edukacyjnych, no bo wiadomo, Wy możecie, kilka osób powie, że chce, a potem oglądalność jest bardzo niska i na przykład nie wiem, czy faktycznie chcecie, czy po prostu te 5 osób chciało, no nie? Więc jeżeli lubicie tego typu odcinki, to po prostu dajcie mi znać, zostawcie po sobie jakiś ślad. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.